wpuścić maksimum ludzi, szczególnie z Afryki, państw muzułmańskich, państw arabskich, rozpętać histerię tutaj, zero odpowiedzialności, oskarżyć wszystkich w koło, że są winni i na tym zdobywać to polityczne złoto, że zacytuję pana Mateusza Morawieckiego. Bo dla was wszystko było politycznym złotem, a bardzo często zwykłym złotem. Zwykłym, brudnym interesem. Tak było z pandemią, z respiratorami, tak było z wojną na Ukrainie, z handlem, na którym się dorabiali fortun wasi ludzie, jeśli chodzi o pomoc Ukrainie w czasie wojny. I tak było z wizami. Matkę byście sprzedali, nawet wtedy, kiedy chodzi o bezpieczeństwo własnej ojczyzny. W ogóle zupełnie bezwstydnie. Cześć, witam was serdecznie. Moi drodzy, zanim zacznę dzisiejszy temat, to chciałbym was przeprosić za tego live'a, który się nie odbył w niedzielę. No, są nieprzewidziane sytuacje. No tak wyszło tym razem, także jeszcze raz was bardzo przepraszam. Wczoraj też materiału nie robiłem, bo byłem na dłutowaniu korzenia 8. Także miałem cały dziób spuchnięty, sepleniłem, w ogóle mnie rwało, także no, nie było szans cokolwiek robić. Cierpiałem, no ale już jest wszystko ok. A dzisiaj, moi drodzy, za to wrzucę temat kontrowersyjny, bo jak w każdym temacie są przeciwnicy, są też i zwolennicy. A ten temat przewija się dość długo już w opinii publicznej i pomyślałem, że i ja go poruszę i podejrzewam, że i tutaj włożę przysłowiowy kij w mrowisko. A chodzi o sytuację na granicy, szczególnie teraz głośną na zachodniej części granicy, czyli polsko-niemieckiej. Chodzi o emigrantów i te całe, pożal się Boże, patrole obywatelskie. I o tym na pewno to w dzisiejszym materiale wszystkiego nie zmieszczę, rozbiję to na dwie lub trzy części. I tak powiedziałem, liczę się z tym, że tutaj się wielu może ze mną nie zgodzić, może mieć odmienne zdanie, ale ja jak zawsze przedstawiam swój punkt widzenia. PiS-owcy w temacie migracji zachowują się obecnie jak strażacy podpalacze. Najpierw wywołali pożar, teraz udają, że go gaszą. Ale to za rządów PiS nastąpił największy napływ emigrantów do Polski i to są niepodważalne fakty. Przez całe lata nie istniała żadna spójna polityka migracyjna. Przyjmowano wszystkich jak leci, bez należytej kontroli i strategii. Proceder sprzedaży polskich wiz na bazarach najlepiej obrazuje, jak bardzo pisowcy lekceważyli to, kto do naszego kraju przyjeżdża. Najwidoczniej wychodzili z założenia, co to nas obchodzi, jak pojadą dalej na zachód za lepszym socjalem. No i tutaj, tak powiedziałem, liczby mówią same za siebie. W latach 2008-2014, czyli za pierwszych rządów PO, wydano około 240 tysięcy zezwoleń na pracę. Z kolei w latach 2015-2023, czyli za rządów PiS-u, ponad 1,5 miliona. I dziś nagle pisowcy się obudzili, wyobraźcie sobie. Straszą społeczeństwo zalaniem imigrantów, choć to oni ten zalew spowodowali. W kampanii wyborczej publikowali zdjęcia rzekomo koczujących migrantów na polskich ulicach, które po weryfikacji okazały się fotografiami z czasów ich własnych rządów. To również rząd Morawieckiego w ramach Krajowego Planu Odbudowy zobowiązał się do tworzenia centrów integracji cudzoziemców, których celem
jest wsparcie migrantów w legalnym pobycie i integracji. A dziś te same ośrodki przedstawiają jako obóz zagrożenia rzekome centra dla uchodźców. No ale to jest, moi drodzy, cały PiS. No oczywiście straszą również masowym przerzucaniem migrantów przez niemieckie służby. Ale przecież to Polska za ich rządów wpuściła wielu z tych ludzi do Europy. Problem trzeba rozwiązać, ale nie jakimiś bojówkami na granicy. Jak chcą walczyć, to niech idą, nie wiem, do WOT-u i niech jadą na wschodnią granicę. Poziom zakłamania i grania na najniższych instynktach społecznych jest po prostu przerażający. Nie ma żadnych hamulców, dlatego warto o tym mówić i przypominać fakty, bo może w końcu, w co wątpię, ale może w końcu prawda zwycięży, a populizm i kłamstwo trafią na śmietnik historii. I dzisiaj właśnie chcę powiedzieć o tych wielkich, w tej pierwszej części, chcę powiedzieć o tych wielkich niby obrońcach granic. Rozumiem, że ich pan się nie wyprze, że to są pańscy dawni koledzy z rządu i dawni szefowie z rządu, mówię o Mateuszu Morawieckim, biją na alarm, że oto Niemcy czy podrzucają, czy zawracają migrantów ze swojej granicy wschodniej, a polskiej zachodniej. Rozumiem, że pan to wpisuje w ten ciąg zdarzeń, u podstaw którego była właśnie ta przenikalność polskiej granicy i ta przenikalność na zachód przez Polskę. To jest inny problem, bo Niemcy przyjęli te osoby, trudno, żeby, jeżeli już tam wjechały, natomiast jest inny problem odsyłania migrantów, którzy się zarejestrowali w Polsce. I chcę powiedzieć, że tą politykę prowadził rząd Beaty Szydło, Mateusza Morawieckiego. Jak ja byłem w rządzie, to my żeśmy przyjmowali od Niemców na zasadzie readmisji na granicy te osoby, które nie miały prawa, a one przyjechały z Polski i tutaj złożyły dokumenty. I ta dzisiejsza polityka się nie różni od tamtej, jeśli chodzi o ten aspekt. Ale przyjmowaliście i nie protestowaliście? Przeciwko czemu? No, że Niemcy korzystają jest to zobowiązanie międzynarodowe i wszystkie rządy, w tym Donalda Tuska, ale premier Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego, zachowują się odpowiedzialnie tak samo. No ale to taka pisowska logika. Wydaj, sprzedaj 360 000 wiz bez sprawdzania ludzi, oskarż Unię Europejską o wpuszczanie emigrantów, wyślij dresiarzy na granicę, żeby pilnowali emigrantów, których sam wpuścili. No i oczywiście nieodzownie wielki lament wina Tuska. No i co mnie najbardziej w tym wszystkim wkurza, to Bąkiewicz. Kaczyński spuścił z łańcucha swojego wściekłego psa Bąkiewicza. Te bąkiewiczowskie bojówki pod znakiem PiS się tak rozzuchwaliły. Na tyle zrobili się bezczelni, że bawią się na granicy w jakieś, nie wiem, pieprzone ormo i napastują wjeżdżających do Polski. I nie chodzi mi tu o to, że zatrzymują czy zawracają tych ze śniadą cerą, ale zaczęli kontrolować nawet samochody polskich obywateli, terroryzować polskich obywateli. Nie wiem, czy ja dzisiaj o tym wam powiem, czy w następnym materiale, ale to państwo zrobiło się nie z kartonu, ale z bibuły. I tu mam żal do obecnie rządzących, że pozwalają na to, żeby takie indywidua jak Bąkiewicz terroryzowali ludzi na granicach. Żeby, nie wiem, wprowadzali swoje własne prawo. Bo przecież generalnie oni nie mają żadnego prawa do kontrolowania pojazdów. Od tego są służby w każdym cywilizowanym kraju. Są służby, które
to kontrolują w lepszy czy w gorszy sposób, ale na pewno nie jakiejś bojówki jakiegoś tępego naziola. Przeczytałem wpis jednego z internautów, który napisał, że jego siostra wracała z Holandii do Polski. Na granicy zatrzymali ją cytuję tutaj, zatrzymali ją bandyci w kamizelkach odblaskowych. Szczególnie jeden był agresywny. Chciał obejrzeć, co ma w bagażniku. Chciała to nagrać. To otrzymała groźbę, że straci telefon, jak będzie filmować. I pojadą za nią. Ta kobieta jechała z 4-letnią córeczką. Jak dopisał ten człowiek, który opisał tą sytuację, napisał tak: informuję cię, karłowaty, z metra cięty bohaterze, usiądziemy z siostrą nad zdjęciami z netu i cię znajdziemy, damski bokserze. Zwróćcie uwagę, że te świry zaczęli terroryzować obywateli polskich. Kobietę z 4-letnim dzieckiem próbowali zastraszać, próbowali jej grozić. Co to ma wspólnego z ochroną granic? Ale tego jest więcej. I mam nadzieję, że rząd to w końcu ukróci, bo dzisiaj już te bojówki panoszą się bezkarnie na granicach. Więc cóż im przeszkodzi, nie wiem, jutro zająć kancelarię prezydenta oraz budynki parlamentu. No, do rządzących pobłażajcie im dalej, aż powstaną, nie wiem, samozwańcze sądy ludowe. Czy tak naprawdę do tych ludzi nie dociera, że to początek zaplanowanej na Kremlu rewolty antypaństwowej? Ja to tak odbieram, bo tam tworzy się po prostu zwykła anarchia. Ja się naprawdę pytam, otwarcie się pytam, co to do cholery jest. Niedługo będzie strach wyjść na ulicę, ale nie z powodu jakichś, nie wiem, wymyślonych, fejkowych emigrantów, tylko z powodu tych pisowsko-konfederacko-braunowskich bojówek. Bo skoro już zaczynają terroryzować naszych obywateli, terroryzować kobietę z 4-letnim dzieckiem w samochodzie, chociaż to był przypadek jeden z wielu, nie wiem czy dzisiaj tak powiedziałam, może w następnym wam powiem o innym przypadku, bardziej obszernie. Ale oni już nie to, że powstrzymują emigrantów, ale już zaczynają terroryzować własnych rodaków, którzy chcą wrócić do kraju, czy wjechać do kraju. Bo no, musicie sami przyznać, że to nie jest normalne, że jakaś banda bezrobotnych oszołomów legitymuje na granicy ludzi, decyduje, kto ma wjechać do Polski, a kto nie. No, poza tym, jakie oni mają prawo do legitymowania ludzi? Może ja wyjdę i zacznę też legitymować tych oszołomów, bo to nie są obrońcy granic, to są oszołomy. Bo tylko czekać, nie wiem, te bojówki się tak rozplenią, że nie wiem, na przykład policja przyjedzie po Mateckiego czy po Ziobrę, to będzie go ochraniało jakieś, nie wiem, RKW, ORMO, jakieś brunatne gwardie, nie wiem, Armia Boga, niewolnicy Maryi, czy co to, tam sobie te świry wymyślą w tej nienawistnej główce od Bąkiewicza czy Mateckiego. Ja już nawet nie wspomnę, bo powiem wam, że Bąkiewicz to mnie rozwala, nie wiem czy bardziej niż nie Matecki. Bąkiewicz to jest wyjątkowa, sprzedajna kanalia. Ja zawsze zadaję pytanie, gdzie Bąkiewicz był, jak pisowcy wpuszczali hurtowo inżynierów do Polski. Podejrzewam, że był zbyt zajęty liczeniem srebrników, za które się sprzedał Kaczyńskiemu. Bąkiewicz wciska ciemnym wyborcom PiS-u głupotę do głowy, ale nie powie, nawet się nie zająknie, że PiS rękami Wawrzyka ściągnął do Polski
prawie 370 tysięcy emigrantów, sprzedając wizy po $5000 za sztukę. I właśnie w większości to ci emigranci przekraczają granice polskich wizach, chcą na zachód, dlatego też czasami są cofani z niemieckiej granicy do Polski, bo mają polskie wizy, taka jest prawda. A potwierdzają to żołnierze i policja stojący na granicy. No ale właśnie, skoro doszliśmy do żołnierzy i policjantów, szczególnie do żołnierzy Straży Granicznej, no powiem wam, zaraz wam wrzucę ten materiał, ale jak ja go zobaczyłem, to się krew mi w żyłach zagotowała, powiem wam. Bąkiewicz, jedna z największych kanali osób publicznych, jedna z największych męd. On pyta się o honor polskiego żołnierza. Kto jak kto, ale Bąkiewicz podsyca nastroje, nie wiem, ataki na funkcjonariuszy Straży Granicznej, ataki na Straż Graniczną, wszystko zbudowane w oparciu na fake newsy. W Polsce na naszych oczach rodzi się nienawiść wobec narodu, którego Bąkiewicz ma za nic. Liczą się jego kolesie i kasa. Resztę ma za nic. Nawet Straż Graniczną użył do swoich politycznych gierek, wyzywając ich, przepraszam. Czy w Polsce jest, nie wiem, prawo, bo jeśli taki obywatel, ciężko go nazwać obywatelem, ale niech będzie, jeśli taki obywatel wyzywa publicznie Straż Graniczną, a władza nic z tym nie robi, prokuratura siedzi cicho, a on bezkarny, to gdzie jest do cholery to prawo? Zresztą zobaczcie sami, jak ta menda zwraca się do żołnierzy Straży Granicznej. Jak to szło? Murem za polskim mundurem wypierdoleni hipokryci? Mówię tu o Bąkiewiczu i jego zwolennikach. Posłuchajcie. Tak? Pani. To ja bym chciał poznać Pani godność, Pani stopień. Proszę tutaj. Jak? Pani Wyżykowska, tak? Chorąży. Wie Pani o tym, że popełniła Pani przestępstwo, tak? Nie będę z Panem dyskutować. Dlaczego? Ale wie Pani o tym, że popełniła Pani przestępstwo? Nie czynność. Nie zwalnia Skończyłam Pani z panem rozkazy, które uderzają w polski interes, to nie są rozkazy, które powinien funkcjonariusz wypełniać. Wykonujemy polecenia, które dostajemy, tak? Tak? I tutaj, jeżeli sprawdzamy cudzoziemców na terytorium Polski i są nielegalnie, to podejmujemy wobec nich czynności zgodne z naszym prawem krajowym. Z jakim prawem krajowym? Że Niemcy wam podsyłają, a wy robicie tutaj za taksówki? Macie honor chociaż? Macie honor? Ile macie tego honoru w sobie? No ile macie honoru? Ile macie honoru? Nie. Dopiero się rozkręca. Dobrze, a my będziemy za każdym razem się Pana odsyłać do rzecznika. I będziecie brali tych ludzi, tak? Będziecie brali ludzi, ściągając na nas niebezpieczeństwo tego, co się dzieje na zachodzie, tak? Będziecie to robili. Będziecie to robili. Mamy ich puścić samopas? Macie nie przyjmować od Niemców. Nie jesteśmy żadnym niemieckim podnóżkiem. Takie jest moje zdanie, że może... Tu jest Polska, tu nie są Niemcy. Tu jest Polska. Funkcjonariusz niemiecki najpierw pilnuje was tutaj jak anioł stróż. Pana funkcjonariuszy liniowych Pan atakuje. Proszę Pana, macie wpływ. Nie wykonuje się rozkazów, które hańbią polski mundur. Rozumie Pan? Ja wielokrotnie mówiłem o tym, że nie atakuję funkcjonariuszy, że nie mówię złego słowa. Ale skończyło się. No nie może być tak, że wy po prostu robicie i mu umywacie ręce jak piłak. Nie może tak być. Nie może tak być. To, że szaleńcy wam że dowodzą, to nie znaczy, że wy macie dokonywać
wykonywać te rozkazy. Pani się nie uśmiecha. Ja proponuję, wie pani się co, nie niech pani uśmiecha. poda adres i niech pani weźmie sobie do Pani domu się- jednego pani z się nie drugim. uśmiecha. Pani się nie Niech pani uśmiecha. weźmie jednego z drugim do domu i czy co? Myśli pani, że się boję? Rodziny i tak dalej. No, to chyba nikt z nas tego nie chce. Skończcie z tym po prostu. Ja pani Macie powiem prawo, tak, ja mieszkam macie w tym prawo mieście i widzę, co odmawiać, się dzieje. Ja miałem, macie prawo odmawiać wykonywania takich rozkazów. Zapłaci mi pani Przecież za moje wiecie o tym, że nie ma dokumentów, że są pasówki, No bo mamy widzi pani, bo informacje jeżeli wy nie od pracujecie, strażników no to jest trochę granicznych słabo, tak? z środka, że jest- wam każą dorabiać dokumentację do przestępstw, które już były popełnione. Słuchajcie, jeżeli się wzięliście za to, Wszyscy żeby będziecie za to róbcie odpowiadać kiedyś. Nie skończyłem. Nie pozwolimy odebrać kolejnych ludzi, to pani gwarantuje. Czemu nazwałem ten film Terror na granicy? Nawet Polacy, jak powiedziałem, są atakowani w swoich autach i boją się przekraczać granicy, wracając do swojego kraju. Co dalej? To brunatne bydło wejdzie do szkół, przedszkoli, sklepów, będzie robić czystkę? Gdzie jest policja? Gdzie jest prokuratura? Po prostu czemu ten bydlak Bąkiewicz nie ma jakichś zarzutów? No, ataki na funkcjonariuszy, ataki na Straż Graniczną i wszystko zbudowane w oparciu na jakieś fake newsy. Ten rząd, jakby nie patrzeć, co też to przedstawię, chroni granice najlepiej od 1989 roku. I to jest fakt, który nie podoba się tym, którzy hurtowo importowali do Polski emigrantów. Ci pseudo-bohaterowie, którzy są wychwalani przez PiS mało, przez Nawrockiego, przez Dudę, bronią Polski przed ludźmi, którym ludzie PiS sprzedali wizy czy wpuszczali bez żadnej kontroli. I to nie jest jakiś scenariusz do jakiegoś, nie wiem, TikToka albo filmiku na YouTubie. No, moi drodzy, gdzie my do cholery żyjemy? Nie wiem, może pora wrócić, nie wiem, do piesków, kotków, filmików i muzyki. No, z farmami trolli może niech ktoś, nie wiem, zacznie walczyć jakaś rządowa komórka, farma, nie wiem, trolli. Jak nie ma takiej, to niech, nie wiem, internety zalewają zdjęcia z innych krajów i udają, że to po prostu Polska. I tak powiedziałem, moi drodzy, to już się dzieje. Sasin już niejednokrotnie zapowiadał zmianę konstytucji, czyli ustroju, jak tylko dojdą do władzy. Czyli tacy kibole, narodowcy na ulicy bezkarnie trzepią obywateli, tak, Bąkiewicza, bojówki i mówi, że dopiero się rozkręca. Nie wiem, mamy siedzieć cicho, żeby ich nie rozjuszyć? Przecież i tak wyją, że wsadzą Tuska, że Bodnar to zdrajca, że oni uratują Polskę. Tutaj nie czas na jakieś kalkulacje. Tutaj po prostu trzeba to zatrzymać w zalążku, zadusić w zalążku bez jakiejś tam miękkiej gry, bo jak znów się odpuści, to za chwilę będą rządzić nie tylko ulicą, ale i państwem. Wtedy nie będzie już co z naszego kraju zbierać, więc albo teraz, drogi rządzie, weźmiecie to faszolstwo całe za mordę, albo oni w niedalekiej przyszłości wezmą was i nas wszystkich. Więc my cały czas wpuszczaliśmy im świadomie wielkie rzesze, tysiące tygodniowo nielegalnych migrantów. Jak wiecie, od 7, czyli od poniedziałku, wchodzą kontrole na granicę i okej. Tylko że im to mało. Bąkiewicz i cała ta pato-konfederacja i złodzieje z PiS krzyczą, żeby całkiem zamknąć granicę. Czyli około 70 000 Polaków odciąć od możliwości zarobku, bo tyle mniej więcej Polaków dojeżdża codziennie do pracy do Niemiec z miejsca zamieszkania, czyli w Polsce.
No ale ich to gówno obchodzi, dla nich się liczy właśnie ta cała gównoburza, którą rozpętali. I ta cała banda oszołomów słowem się nie zająknie, jeśli chodzi tutaj o deportację, bo że rząd Tuska niby tylko rzekomo przyjmuje bez umiaru. Już wam w króciutkich materiałach pokazałem, jak rząd PiS dbał o granice, jak walczył, ale jeśli chodzi o deportację. I tutaj są też twarde liczby, no z matematyką nie ma co dyskutować. I teraz tak, deportacje z Polski cudzoziemców naruszających polskie prawo. Tak jak powiedziałem, Kaczyński, Bąkiewicz, to całe brunatne towarzystwo dromu, japę i kłamią. A fakty są takie, że za PiS w 2023 roku deportowano z Polski tylko 829 cudzoziemców. Za Tuska w 2024 roku deportowano z Polski 8540 cudzoziemców. Cyfry tutaj są bezwzględne. Kaczyński z Morawieckim nie tylko wpuścili tysiące islamskich emigrantów z Azji, z Afryki, ale nie reagowali na naruszenie polskiego prawa przez tych emigrantów. Tylko w 2024 roku 10 razy więcej deportacji za Tuska niż za Kaczyńskiego. I to są suche fakty, o czym to brunatne towarzystwo nawet się nie zająknie. Jeszcze raz, pisowcy się darli murem za polskim mundurem. Jacy to oni są za polskim mundurem? Ja już wam kiedyś niejednokrotnie mówiłem, że dla nich mundur polskiego policjanta czy polskiego żołnierza jest tylko potrzebny do ich tępej propagandy, do nagonki na przeciwników politycznych. To wam pokażę, jak w rzeczywistości wygląda to prawicowe murem za polskim mundurem, szacunek dla polskiego munduru. Już widzieliście odnośnie Straży Granicznej. A jeszcze jedna sprawa. Jak wiecie, pisowców strasznie oburza hasło jebać PiS. Więc drodzy pisowcy, skoro was oburza słowo jebać PiS, to co powiecie na to? Kurwa jebana! No dawaj pedale jebany! Kurwa, w cywilu pomocy klasę, mądry jesteś? Dzieci z mordami idą, kurwa! Kurwa jebane! To wam płaci! Kim wy kurwa jesteście? Ty, granice obstawcie! Ej! Na granicę wypierdalać, a nie tutaj! No, bracie, kurwa, kraju pedała, nie dzieci, kurwa! Na granicę wypierdalać, chuje! Na granicę chuje wypierdalać! Kurwa, kraju bronić, pedały jebane! Kraju, kurwa, broń! Ty jebany, kurwo! Matkę przeproś, jebany pedale! Ty, kurwa, handla! Ty, kurwa! Na granicę, kurwa! No tak jak powiedziałem, tego materiału mam sporo. Dzisiaj będę kończył, moi drodzy, ale na koniec jeszcze takie smaczki. Takie smaczki właśnie z tych obrońców, od tych obrońców granic. Wyobraźcie sobie, że jakieś bojówki w jakimkolwiek kraju, a tym bardziej we własnym kraju, będą kontrolować wam samochód podczas powrotu z zagranicy. I co, następny etap będzie, nie wiem, kontrola bagażu, kontrola osobista, a potem może jeszcze kontrole w domach. No, jeśli tego nie powstrzymamy, to już chyba nigdy tego nie powstrzymamy, ponieważ to stanie się normą. Na zdjęciu, które tutaj widzicie, akurat jest kamper z Czech. No, ale to chyba nie ma znaczenia, prawda? O tym też pewnie w tych prawicowych mediach o tym się nie dowiecie. Ale wyszło na jaw, że policja niemiecka nagrała wideo, jak prawdopodobnie ludzie Bąkiewicza, PiS-u z ruchu obrony granic 7 czerwca
przemycali 5 nielegalnych emigrantów przez granicę. Zatrzymani przez niemiecką policję Somalijczycy zeznali, że ludzie, prawdopodobnie Bąkiewicza, przemycali ich samochodami przez granicę polsko-niemiecką. Niemcy prowadzą w tej sprawie postępowanie karne. Wychodzi na to, że nie wiem, sutener, oszust, kłamca, ćpun będą naprawiać Polskę. Przemytnik Bąkiewicz walczy z nielegalną emigracją. I jak już niejednokrotnie mówiłem, kto mieszka w Polsce, ten z cyrku się nie śmieje. Czyli tak, moi drodzy, kibole, neonaziści bronią polskich granic przed obcokrajowcami, którzy przyjeżdżają, by tu gwałcić i żyć z socjalu. A nie, czekajcie. Pierwszą osobą, która cię skrzywdzi, będzie prawak, katolik, patriota, sympatyk Konfederacji, PiS-u. A czemu? Zaraz wam o tym powiem, bo łatwo jest rzucać wszystkie winy na przyjezdnych, na emigrantów. Nie mówię, że są święci, bo jest od groma tych emigrantów, którzy w życiu nie powinni przekroczyć granicy. Ale tak atakując tych emigrantów, zapominają o zwyrodnialcach naszych rodzimych. Młoda dziewczyna zmarła w Toruniu po ataku Wenezuelczyka. Miał wizę Schengen nie wydaną, tak jak to prawicowcy mówią, przez Tuska, tylko ileś miesięcy temu, nie pamiętam ile, została wydana w Hiszpanii. Czyli miał hiszpańską wizę Schengen, czyli mógł podróżować po całym kraju. Fakt, ta wiza mu się skończyła, wylądował w Polsce, zamordował. Jest tragedia, młoda kobieta nie żyje. Ale ci prawacy zapominają, że Polak, katolik, prawak, ojciec rodziny z zimną krwią zaszczelił własną córkę, zięcia i ciężko ranił teściową. Nie emigrant, nie jakiś dziki, ciemnoskóry, tylko Polak, katolik. O tym jakoś ci prawicowi nie mówią. O tym tego jakoś nie nagłaśniają. Ale Konfederacja szczególnie ma to do siebie, że oni lubią mówić, wytykać to, co robią przyjezdni, ale u siebie kwiatków nie widzą. Zobaczcie zresztą krótki filmik i na koniec wrzucę wam jeszcze jeden przykład właśnie przypadek osobnika, który był wielkim patriotą, prawakiem, stał w obronie polskich granic. No, był jednym z wychwalanych przez PiS, przez Konfederację, przez Dudę, przez Nawrockiego, ale o tym za chwilę. A teraz Konfederacja w pigułce, moi drodzy. To jest Konrad Berkowicz z Konfederacji. Konrad lubi robić zdjęcia imigrantom, którzy śpią, piją i się negliżują. A tu kolega Konrada dawno temu zbytnio zabalował. Ten roznegliżowany gość to też kolega Konrada, roznegliżowany jak niektórzy imigranci. Aha, i okazało się, że Konrad nagrywa też bawiące się dziewczynki. A tu wykres pokazujący, że PiS przyjął ogromne rzesze imigrantów. Ale jak widać, Mencenowi i Konfederacji to już nie przeszkadza. Stolik wywrócony. A teraz, moi drodzy, też nie o emigrancie, ale o naszym Polaku, patriocie. Porwanie i zgwałcenie 16-latka. Nie 16-latkę, 16-latka. Oprawcami kierował neonazista, uczestnik patroli tak zwanych obywatelskich, czyli tych, które popiera Duda, Nawrocki, PiS, Konfederacja. I podkreślam, że to nie jest emigrant, mimo że jest morze, nie przypłynął łódką, to jest nasz tak zwany rodak. Dokładnie ze Śremu, gdzie zgwałcił 16-latka.
43-letni Mariusz Z. ze Śremu wraz z kolegami porwał 16-latka. Ci zwyrodnialcy wyciągnęli chłopaka z samochodu, na głowę założyli mu foliową torbę, następnie wywieźli nad Wartę, gdzie zgwałcili go teleskopową pałką. To nie emigrant, to nasz rodzimy patriota. Ten owy Mariusz Z. zaplanował i kierował całą akcją. Do pomocy wziął 3 kolegów w wieku 37, 36 i 17 lat. Wszyscy mają oczywiście kartoteki kryminalne. Motywem gwałtu miała być zemsta na chłopaku córki Mariusza Z. Dziewczyna miała wyznać ojcu, że chłopak wykorzystał ją seksualnie. Nie wiadomo jednak, na czym miało to polegać, ani czy rzeczywiście doszło do takiego czynu. Porwany chłopak przyznał, że uprawiał seks z dziewczyną, ale było to za obopólną zgodą, bo byli parą. To oczywiście zdjęcie nie jest tego Mariusza Z, ale tutaj też jako ciekawostkę wam wrzucam. Ten Mariusz Z to neonazista pozujący na polskiego patriotę. No hasło o Bogu, o honorze, o ojczyźnie. Swobodnie miksuje z symbolami III Rzeszy. Zatrzymany przez policję był ubrany w koszulkę z nazistowskim orłem, godłem hitlerowskiego państwa. Takich mamy patriotów. Oczywiście trzyramienna swastyka, symbol neonazistów z RPA, tych, którymi związany był Janusz Waluś, którym też się oczywiście ta polska prawica tak zachwyca. Waluś to jest Polak skazany za zabójstwo czarnoskórego Chrisa Haniego, ważną postać w ruchu czarnych mieszkańców RPA. Waluś niedawno wrócił do Polski i pozostaje idolem skrajnej prawicy. Tak jak wspomniałem o Mariuszu Z. Mariusza Z. wylegitymowała także policja jako, uwaga, tak zwanego członka patroli obywatelskich. Czyli inaczej mówiąc, grup kiboli neofaszystów chcących straszyć emigrantów. Ten neonazista Mariusz Z. ma na koncie bardzo długą listę oskarżeń. Wśród wyroków rozbój, oszustwo, niepłacenie alimentów, fałszerstwo dokumentów, udział w bójce i pobiciu oraz 4-krotne wpadki w trakcie włamania i kradzieży. Polak katolik pełną gębą. Policja ze Śremu zatrzymała 4 podejrzanych w wielkanocny poniedziałek. Na wyrok będą czekać w areszcie śledczym. Grozi im kara od 3 do 20 lat pozbawienia wolności. I tym chyba zakończę. Może jeszcze jakiś krótki raport z granic, gdzie ci nasi dzielni patrioci terroryzują polskich obywateli i nie tylko. Czyli według raportu z pola bitwy Bąkiewicza wypito 450 zgrzewek piwa, 670 litrów wódki, zjedzono 2600 narodowych kebabów, nikt się nie przeziębił, a na jutro planowane jest ognisko i pieczenie barana. To oczywiście żart. Udało mi się porozmawiać bodajże na Facebooku z jednym z tych obrońców granic, który tam wrzucał dużo postów, memów. Zapytałem go tak z czystej ciekawości, powiem wam, na którą idzie do pracy, nie? Bo że całą noc czuwa i tak dalej. Odpowiedział mi pytaniem, do jakiej pracy? To mi wiele wyjaśniło. Spotkałem się też z opiniami i pewnie tutaj też na tym materiale się spotkam. Krytykuję ten cały cyrk tych pisowsko-faszystowskich, brunatnych debili na granicy. Niejednokrotnie usłyszałem, że sram we własne gniazdo, czyli w Polskę. To może uprzedzę fakty i odpowiem z góry. Ja sram tylko na PiS, na faszystów,
na tych pseudopatriotów. Polska z PiS-em, z Bąkiewiczem i tym całym brunatnym gównem nie ma kompletnie nic wspólnego. I to chyba jest wystarczające wyjaśnienie. Moi drodzy, i tym pozwólcie, że zakończę ten mój dzisiejszy monolog. Piszcie oczywiście, co wy o tej sytuacji myślicie. Ja się postaram jutro zrobić kolejną część, bo tego materiału mam sporo, a jest kilka momentów, że tak powiem, dość mocnych, dość ciekawych. Także wartych poruszenia. Ja was jeszcze raz przepraszam za tego live'a w niedzielę i że wczoraj nic nie nagrałem, ale tak jak mówię, dentysta sadysta zmasakrował mi kawałek szczęki, także no jeszcze mam chyba krzywą gębę, zresztą zawsze mam krzywą. Także co, dzisiaj wam już bardzo dziękuję, piszcie, oceniajcie, komentujcie, a ja już was zapraszam na kolejną część właśnie o tej całej naszej granicy. Na dzisiaj to tyle, wielkie dzięki, trzymajcie się, cześć. Ciemnogród, ciemnogród. La 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 la. Ciemnogród, ciemnogród. La 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 la. Jest w ciemnogrodzie niewąska wieża. Na wieży stoi rodzaj rycerza, który w pogodę, a i na deszczach patrzy, czy biały koń nie nadjeżdża. A gdyby zjawił się w jakiejś stronie, rycerz ma sygnał dać na puzonie. Wtedy ciemnogród, rajce i ludność hymn odśpiewają. Nasza jest Polska tylko, jest tylko jedna nacja i ja, my ją mamy. Aczkolwiek świat idzie do przodu, my go ciągnijmy, w tył go ciągnijmy. Synowie my ciemnogrodu, walczmy z postępem co siły.